Dziennik numer 17328. Data... Cóż, data to zawsze dziś, prawda? Kolejna noc. Zegar bije miarowo gdzieś w oddali, ale tutaj, w sercu ciszy, czas wydaje się względny. Jak zawsze. Siedzibą mej cichej służby jest to muzeum. Puste korytarze, gdzie echa minionych epok spoczywają pod szkłem i na postumentach, zdają się oddychać wspomnieniami. Czasami, gdy przechadzam się między starożytnymi urnami, rzeźbami z brązu, a renesansowymi portretami, wydaje mi się, że słyszę szept zapomnianych rozmów, echa kroków, które dawno zatarł kurz wieków. Ich historie są tu, zamrożone w kamieniu i płótnie, cierpliwie czekające na spojrzenie, na chwilę ponownego uznania. Ale dziś wieczorem mój wzrok uparcie przyciąga to, co dzieje się poza grubymi murami. Z okna na najwyższym piętrze, gdzie księżyc rzuca długie cienie na bruk i oświetla ulice, obserwuję miasto, ten szalony, nieustanny ruch. To mrowie świateł. Samochody pędzą jak świetlne rzeki, bez ustanku, bez wytchnienia. Każdy z nich zapewnie niesie kogoś w pośpiechu ku jakiemuś celowi, który w tej chwili wydaje się być najważniejszy, wręcz fundamentalny dla ich istnienia. Migające ekrany telefonów, małe, jasne prostokąty w ciemnościach, odbijające się w oczach przechodniów, pochłaniające ich uwagę, wiążące w małym, wirtualnym świecie. To spektakl, który widziałem już 1000 razy, tylko w innych dekoracjach. Powozy konne ustąpiły miejsca stalowym maszynom, lampy oliwne ekranom świecącym własnym światłem. Ale pośpiech to niecierpliwe pragnienie dotarcia, zobaczenia, bycia gdzieś lub z kimś. Ono pozostaje niezmienne. Patrzę na to i zadaję sobie to samo pytanie, które towarzyszy mi przez wieki. Co tak naprawdę się zmieniło? Czy istota ludzkiego doświadczenia ewoluowała, czy tylko jej powierzchowność, niczym warstwy farby na starym płótnie? Zdumiewa mnie ta nieustanna potrzeba pędu. Obserwowałem Rzymian w ich rydwanach pędzących po Via Appia, by zdążyć na igrzyska czy spotkania w forum. Widziałem kupców na szlaku jedwabnym, którzy wozili cenne towary przez pół świata, gnani nadzieją zysku i chwały. Widziałem dworzana na wiedeńskim balu, pędzących przez salę, by zdobyć przychylność cesarza. Zawsze ten sam niepokój, ta sama chęć, by coś osiągnąć, by coś zobaczyć, by czegoś doświadczyć, zanim skończy się czas. Ludzkość jest jak rzeka, która niezmiennie płynie do przodu, choć zmienia swój nurt, szerokość i głębokość. Każda generacja wierzy, że to jej teraz jest najbardziej wyjątkowe, najbardziej intensywne, najbardziej przełomowe. Zapomina, że każde teraz było kiedyś takie dla tych, którzy je przeżywali. Obserwuje, jak szukają sensu w nowych ideach, w nowych wynalazkach, w nowych formach rozrywki. A ja widzę w tym tylko echa minionych poszukiwań. Czy to muzyka, która dziś dudni z mijających samochodów, jest naprawdę inna od pieśni, które rozbrzmiewały w tawernach średniowiecznych miast? Czy historie opowiadane na ekranach telefonów różnią się w swej esencji od tych snutych przy ognisku, gdy świat był młodszy i bardziej nieokiełznany? Pytam, bo choć widzę niezliczone zmiany, czuję, że ludzkie serce, jego lęki i pragnienia pozostały w dużej mierze niezmienione. Jestem świadkiem, a świadkowie często stają się cichymi depozytariuszami niezmienności w oceanie zmian. W muzeum, gdzie każda rzecz ma swoją historię, gdzie nawet potłuczone fragmenty glinianych naczyń opowiadają o życiu sprzed 1000 lat, ta współczesna pogoni za nowością wydaje się szczególnie krucha. Widzę młodych ludzi, którzy zatopieni w swoich cyfrowych światach często mijają ten budynek bez jednego spojrzenia. Przechodzą obok wieków historii,
Nieświadomi, że poszukiwane przez nich połączenie, akceptacja czy sens są tak naprawdę echem tych samych pragnień, które pchnęły starożytnych do tworzenia monumentalnych świątyń czy pisania epickich poematów. Technologia zmienia krajobraz, ale nie zmienia krajobrazu duszy. Czy człowiek, który dziś publikuje swe myśli w sieci, jest tak różny od tego, który kiedyś dłutem wykuwał symbole na kamiennych tablicach, pragnąc, by jego przesłanie przetrwało? Ta sama, niemal rozpaczliwa potrzeba pozostawienia po sobie śladu, by nie zostać zapomnianym. Ten impuls do komunikacji, do bycia wysłuchanym, do poczucia, że się istnieje. Obserwuję to wszystko i czuję dziwną mieszankę smutku i ukojenia. Smutku, bo widzę, jak powtarzamy te same błędy, te same iluzje, wierząc, że tym razem będzie inaczej. Ukorzenienia, bo w tej powtarzalności jest pewna uniwersalność, świadectwo nieustannej, choć czasem nieuświadomionej, siły ludzkiego ducha. To, co nazywamy postępem, to często tylko nowa maska na starej twarzy ludzkości. Więc siedzę tutaj, w milczeniu muzeum i czekam, aż kolejny dzień zapadnie w noc, niosąc ze sobą nowe odsłony wiecznej opowieści. Moje pamiętniki wciąż czekają na kolejne strony. Tak jak ja.